Właśnie testujemy metro w Pekinie z naszą koleżanką, którą poznaliśmy nad jeziorem Bajkał w Rosji. Pamiętny taniec romantyczny w wykonaniu Mateusza i Emmy. Czas zrobić małe podsumowanie. Udało nam się dotrzeć do Pekinu. W tym miejscu bardzo serdecznie chcielibyśmy pozdrowić i podziękować księdzu Jarkowi z zakonu Palotynów, który mieszka w Seulu razem z 3 innymi polskimi zakonnikami. Mieliśmy przyjemność poznać 2, bo jeden był na urlopie, ale wspaniali ludzie, słuchajcie. Jesteśmy w Pekinie. Zrobiło to na nas dosyć duże wrażenie, ale mur chiński to jest coś poza wyobrażeniem ludzkim. Przebija wszystko. Zobaczcie sami. W wspaniałych miejscach kręcimy dla Was wspaniały materiał. Boimy się tylko, żeby tutaj ochrona nas nie schaltowała, bo już tutaj zwracali na nas uwagę, kamery są wszędzie, no ale czego się dla Was nie robi, moi drodzy. Vamos, vamos, señor. No, panowie przy kasie, miejsca VIP-owskie pierwszej klasie. 14 godzin. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, już chowa. W ostatniej minucie wbiegliśmy, trafiliśmy idealnie, bo do klasy pierwszej VIP-owskiej mamy fantastyczne miejsca. Obok śpią dzieci, także będzie spokój, będzie mógł też się wyspać na kalimatach. Pięknie, jedziemy do Xi'an. Xi'an i później jedziemy do Huashan, pokazać, co to znaczą prawdziwe góry. Niestety dla nas miejsc zabrakło i dzisiejszą noc spędzamy na podłodze, lecz w pierwszej klasie, więc to już w zasadzie nie najgorzej. Słuchajcie, wywalili nas z korytarza. Nie szło to w pierwszej klasie spędzić dzisiaj nocy, więc zmuszeni byliśmy przyjść do takiego tak zwanego Warsa, zamówić najtańsze piwko, które kosztuje tak za odpowiednik $1.20, $1.20, około 5 zł, więc w sumie tragedii nie ma jak na Wars. Sam w Polsce przecież się płaci dużo więcej. Mamy taki plan, dogadaliśmy się tutaj z trenerem, że będziemy spali w restauracji. Jak się uda, że musimy poczekać aż zamkną restaurację. Jak się uda, to gdzieś czmychniemy, gdzieś się położymy, bo nie chcemy trafić do 16 wagonu. A bilety mamy na 16 wagon.
Tam wygląda naprawdę strasznie. Zobaczcie, jak Ja tam nie chcę iść. Ja nie chcę tam iść. Wars chiński, Mateusz Krzeski, nasz inżynier, magister, doktor. Postałem Maciej sobie zrobił łoże idealne. Teraz pokażę, jak śpi nasz Sebastian. Sebastian ma takie łoże. Proszę bardzo, przepięknie. A ja tutaj zaraz obok. Witajcie kochani, jesteśmy w niesamowitym miejscu, w miejscowości Xi'an. Wyobraźcie sobie, że tuż przed nami znajduje się miejsce, w którym jest usytuowane 7,5 tysiąca figur naturalnych rozmiarów. To miejsce, to mauzoleum jest uważane jako 8. cud świata, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Wyobraźcie sobie, że w 1976 roku dopiero odkryto to miejsce. Odkryło 3 chłopców, którzy kopali studnie. Ta armia, te 7,5 tysiąca wojowników miało służyć pierwszemu cesarzowi Qin Shi do tego, żeby do życia pozagrobowego. Tak jest, bilety kosztują studenckie tylko dla studentów chińskich z Chin, także my się nie mogliśmy nawet załapać, żeśmy byli studentami. Dla nas bilety kosztowały 150 juanów, czyli jest odpowiednik około 100 zł. Także wchodzimy, zapraszamy, chodźcie z nami. Pierwsza kolumna figur to piechota, licząca 3,5 tysiąca żołnierzy. Słuchajcie, jest 10 wieczorem. Przed nami 3 godziny trekkingu na górę Huashan, skąd będziemy oglądać razem z wszystkimi wschód słońca. Podobno jedno z najpiękniejszych miejsc do oglądania wschodu słońca w całych Chinach, jak nie w całej Azji. A najśmieszniejsze jest to, że przed nami i za nami jest pielgrzymka ludzi. Najlepsze jest to, że my mamy wszyscy w trójkę plecaki, przygotowani kurde na każdą ewentualność jak na Syberii, a ludzie sobie w trzylikach chodzą, uśmiechnięci, zadowoleni, z jedną wodą w ręku. A tam idą panowie, jeden z drugim, kolorowi, sympatyczni, pani z westernu. Słuchajcie, jesteśmy w końcu na Huashan, na szczycie. Zdobyliśmy najwyższy szczyt zachodni po całonocnej wędrówce, po 1,5 godziny snu i nieudanym wschodzie słońca, ponieważ było zachmurzone. Dotarliśmy na miejsce, na które chcieliśmy dotrzeć i z którym się wami dzieliliśmy przez Facebooka jeszcze przed wyjazdem. Przed nami droga w dół i słynna droga śmierci prowadząca przez deski, które również wam teraz pokażemy. Udało się kochani, przeszliśmy. Generalnie można narobić w galoty. Jest naprawdę przepaść przeogromna. Mam trochę lęk wysokości, ale jakoś dałem radę. No, teraz czas na Wojtasa. Wojtas właśnie kręci nagrania dronem, więc to wszystko robimy dla was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Gdzieś kiedyś w Polsce. No i idziemy. Jak jest, Wojteczku? No pięknie jest, adrenalina taka, serce dosłownie w gardle. W dół jest, ja wiem, 2000 metrów? nie, Nie? 400 może. Ale jest grubo, nie? Drugi raz to już jest troszeczkę lepszy,
Ale nogi się trzęsą, kurde, cały czas. Ojej. Deski, które są zbite jakimiś starymi gwoździami i jakimiś, nie wiem jak to nazwać, jakimiś żeliwnymi podporami. I ludzie sobie chodzą. A zdarzają się takie ananasy, że sobie chodzą na przykład w butach od garnituru i w spodniach od garnituru. Albo w ogóle nie używają. O, i sobie robią zdjęcie, o, proszę, jak ładnie. No nic, zostało nam jeszcze tak dobra godzinka drogi w dół. Piękne, ciekawe miejsce. Chcecie? Eleganckie. No, fajnie, dzisiaj schodzimy. Praktycznie nie ma nikogo na szlaku. Pustki. Fajnie się tak schodzi. To jest kurde klasa. Kolejarze. Wczoraj pełny szlak, a dzisiaj pojedyncze osoby. A na kolejkę tłumy, słuchajcie, tłum. A jeszcze wczoraj kurde będzie Eldorado ze zdjęciami, nie? No. Będziemy schodzić, kurde. No, A wszyscy kurde tą kolejką. mamy w tej chwili Eldorado, ale z przyjemności zejścia. Ale no, Nogi ważą już 100 kilo, jak najlepiej, nie? no, Ja nie wiem ile jakbyśmy tak policzyli, to zrobiliśmy z 15 000 schodów, nie? tak. Łącznie. Wczoraj robiliśmy od 22 do godziny 3:50 wejście do góry w nocy. 2 godziny spaliśmy, wstaliśmy na wschód słońca, którego jednak nie było. O 8 wyruszyliśmy dalej, jest godzina 18, a my cały czas chodzimy. Już no, ja nie wiem jak my idziemy, ale jest tutaj. Delikatny. Wiesz co, i tak jest dla mnie już. Tak, tylko nie skacz na główkę, główku, nie? Wojtas już wymyśla. No najlepiej. Z chińską koleżanką, którą poznaliśmy w pociągu jadąc trasą z Xi'an do parku Awatara, gdzie kręcili Awatar. I dojechaliśmy do Shangde, do celu naszej podróży. Stąd mieliśmy 160 km do parku i w pociągu poznając dziewczynę, ona zdecydowała się jechać z nami w podróż autostopową. Pytała nas, czy nie mamy nic przeciwko, żeby jechała z nami. Musieliśmy to przemyśleć. Tak podróż z dziewczyną no nie zawsze jest dobrym pomysłem, ale słuchajcie, naprawdę wyszło fantastycznie. Przyszedł tutaj, zawsze nam tutaj pomaga, zawsze pyta kierowców, czy jadą w tym kierunku i tak dalej. Trzecie auto stał w Chinach i są fantastycznie. Dobra, jedziemy panowie! Pokażcie się chłopacy! Autostop w Chinach! Tak jest! Zapach cudowny, nie? No. Zapach Chin. Szybkiła i mogiła. Zobaczymy co to będzie w Indii. No, będzie chyba jeszcze gorzej. Nie no, Chiny fajnie, jest dużo do zwiedzenia, dużo naprawdę kraj ma do zaoferowania jeśli chodzi o turystykę, ale kultura Chińczyków jest straszna. W ogóle praktycznie jej nie ma. Słuchajcie, ludzie plują, harkają. Cały syf wrzucają pod stoliki w restauracjach. Do tego toalety. Masakra. Wszyscy cały czas na Adama Małysza. Pozdrawiamy Adama Małysza. Może rekordy są. Zobacz to. Wow!
zapakowany. To są prawdziwe To Chiny. są prawdziwe Chiny. Zobaczcie, nazwa Chengdeng. Jedna miejscowość na 50 liter. Wszyscy jeżdżą jak chcą, prawie jak chcą. 5 pasów, a 10 samochodów. No to jedziemy do Zhangjiadzie. Tak jest. Tak jest. Autobusikiem, proszę bardzo. Jesteśmy w części sypialnej tej kierowców, więc możemy się położyć, trochę odpocząć, no ale rzecz jasna, korzystamy z uroków, które można podziwiać. Akurat widok jest trochę słaby, widzimy się tutaj do góry, ale po prawej i lewej stronie można coś zobaczyć. No is dead. Mamy dzisiaj powtórkę z Huashan, ponieważ mamy też do zdobycia trochę schodów. Przeszliśmy już tak około 500, a około jeszcze 1002 mamy przed sobą. Póki co, jak możemy to skrócić, dzikie pnącza, dzikie węże. Przed chwilą minęliśmy na szczęście nieżywego węża. Roślinność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a to co będzie czekało nas na samej górze, przechodzi wszystkie pojęcia, ale to już za chwilę. No my dzisiaj zdecydowanie wybieramy najmniej komercyjne ścieżki. W Zhangjiadzie naprawdę rewelacja, widoki cudowne, no ale żeby dostać się do nich jak najszybciej musimy skracać i wybierać inne ścieżki niż reszta turystów. Kojarzycie ten widok z Awatara? Because I take move. Yes, but we... Koncert musi się odbyć, no jak to może tak być? Uwaga. You're listening to Ask Yourself with Dus.
Mamy na dzisiaj za mało przygód, za mało atrakcji, więc Mati chciałby urozmaicić czas nasz, jak i swój. Mati chciałby nagrać dla was super film, materiał, niczym National Geographic. On tak mówi, tak się nie powinno zachowywać w Parku Narodowym. To jest kozak, nie? Coś Mati, jesteś kozak, nie? Pogoda już tak nie rozpieszcza i nagle Chińczyków nie ma w ogóle. Yeah, I have something. A my za to musimy teraz lecieć na dół, bo został nas pierwszy deszcz podczas naszej całej podróży, dopiero w Chinach. Tym, tyrym, tym, tym, tyrym, tym, tyrym, tym, tym, tyrym, tym, 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 tyrym, tym, tym, tyrym, tym, tyrym, 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 tyrym. Deszcz napieprza jak szalony. Chińczyków już nie widać, a były całe tłumy. Zapieprzamy na dół. Zapieprzamy na dół, bo dzisiaj musimy dojść do Zhangjiajie. Park pewnie nam zamknął, będziemy skakali przez płoty. Małpy krzyczą. I Bydgoszcz jest wszędzie. Jak woda? No fajnie. A najlepsze jest to, że kąpiemy się w tak zajebistym miejscu. Rekord toru! Rekord toru! Pan Sebastian Henning! Pobił to! Zrobił to! Jest! Jest! Który 4 skoczy! Jest! Ja jestem King Bruce Lee Karate Moves. Witamy w Hongkongu! No, Israel, no. China, Italy, Rome. this ramen. Oh, Israel. Ah, okay. I will go. It's on my list. Philippines. America. What techno means to you? Ask yourself. Jesteśmy w Makao. Kochani, serdecznie pozdrawiamy z tego pięknego miejsca. Niesamowita ciekawostka. Od XVI wieku do 1999 roku Makao było częścią Portugalii. Dlatego w całym Makao można zobaczyć typowo portugalską architekturę, kościoły. Wszystkie napisy są po portugalsku, są portugalskie restauracje. No już na samym początku, wjeżdżając tutaj do Makao, widzieliśmy Chegada, Sport i tak dalej, czyli ten język portugalski nadal tutaj jest jakby oficjalnym językiem. No nic, pozdrawiam serdecznie sprzed kościoła San Paulo, świętego Pawła, pozdrowienia.
wakacje tylko nasza podróż życia. Nie pierwsza, nie ostatnia, świat nas zachwyca. Jeszcze wiele do zdobycia, spełnić marzenia w gronie swych przyjaciół, tak do zatracenia. Nie ma rzeczy niemożliwych, wspólnie przetrwamy. Awentura, część druga, znowu ruszamy. Ty jesteś ciekawy, co na tej drodze zaszło. Niesiemy w sobie światło, nie żaden banknot. Chcemy zobaczyć te cuda natury, które dostępne były tylko z książek. Poznamy ludzi, ich różne kultury, ich osiągnięcia, budowę tamtych przodków. To co jest w środku, nas tu przyciąga. Nie telewizja, propaganda, świat nie wygląda tak. Trochę w to wiary, brat, my ciągle równi. Z polską flagą, naszym orłem, na zawsze dumni.